Jak wyglądałby świat, gdyby rząd nie dbał o pracowników? Tak czy tak? Kufel odpowiedzi, pensja minimalna i dobrobyt. Oto kapitalista, a to jego pracownicy. Pracownicy są smutni, gdyż kapitalista postanowił im wypłacić bardzo niskie pensje. Na szczęście państwo na to nie pozwoli. Ustanowiło minimalne wynagrodzenie. Minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2600 zł brutto i z roku na rok rośnie. W 2021 roku wzrośnie do 2800 zł. Czy dzięki temu wzrośnie też ogólny poziom wynagrodzeń w gospodarce? Co naprawdę powoduje, że nasze płace rosną? Rynek czy regulacje? Do wzrostu płac realnych najważniejszym czynnikiem jest wzrost produktywności. Znaczy wraz ze wzrostem produktywności, wraz z tym jak więcej produkujemy, nasza wartość na rynku pracy rośnie i w związku z tym rośnie również nasze wynagrodzenie. Jeżeli pracownik zaczyna produkować więcej, to może domagać się od swojego pracodawcy podwyżki. Pracodawcy często się zgadzają, dlatego że konkurują o pracowników z innymi firmami. Płaca minimalna nie ma wpływu na płace większości pracowników, ponieważ zarabiają oni zwykle wyraźnie więcej i ten poziom nie jest dla nich wiążący. Płaca minimalna ma natomiast wpływ na zarobki osób o krótkim doświadczeniu zawodowym, słabiej wykształconych albo z regionów o niższych wynagrodzeniach. W tej grupie płaca minimalna podnosi godzinowe wynagrodzenia, ale obniża godziny pracy. Jeśli chodzi o badania wpływu płacy minimalnej w Polsce, one jak najbardziej istnieją. Szczególnie Instytut Badań Strukturalnych przeprowadzał takie badania i one pokazują negatywny wpływ na zatrudnienie osób o niższych kwalifikacjach, ale z drugiej strony pokazują również wzrost wynagrodzenia osób o wyższych kwalifikacjach. Okazuje się, że w powiatach o wysokim i średnim poziomie wynagrodzeń płaca minimalna nie ma istotnego wpływu, natomiast w powiatach o niskich wynagrodzeniach płaca minimalna rzeczywiście podnosi płace, ale ogranicza zatrudnienie. Niektórzy ekonomiści ze względu na pozytywny efekt płacowy uznają płacę minimalną za korzystną. Jednak inni zauważają, że relatywnie niewielki wzrost płac jednej grupy okupiony jest spadkiem do zera płac innej grupy, tych zwolnionych bądź wykluczonych z rynku pracy. Płaca minimalna może wypychać najsłabszych pracowników do szarej strefy, szczególnie w krajach, które już wcześniej miały duży zakres tego nieformalnego zatrudnienia. Dziś tak na przykład w Kolumbii, która ma najwyższy poziom płacy minimalnej wśród krajów OECD. Paradoksalnie tam płaca minimalna nie ogranicza nierówności płacowych, tylko tworzy nowe. Płaca minimalna służy, można to w skrócie określić w języku angielskim, insiderom, czyli tym, którzy już są na rynku pracy i mają wyższe kwalifikacje, mają ugruntowaną pozycję. Płaca minimalna uderzała historycznie rzecz biorąc w grupy, których pracę rynek wycenia niżej. W 1933 roku w ramach programu New Deal wprowadzono w USA płacę minimalną uderzającą w czarną mniejszość, która dopiero co odzyskała wolność. Pracę straciło około 500 000 ludzi. Dzisiaj płaca minimalna bywa wykorzystywana przez kraje bogatsze do walki z konkurencją z państw biedniejszych. Na przykład we wrześniu 2020 roku Unia Europejska w wyniku lobbingu jej największych członków wdrożyła tzw. pakiet mobilności. Zmusza on pracodawców z branży transportowej do wypłacania kierowcom pensji minimalnych obowiązujących w państwach, w których odbywa się tranzyt. W rezultacie tej zmiany oraz innych dodatkowych wymogów pakietu koszty płacowe w polskich firmach mogą wzrosnąć nawet o 30%. Polscy przedsiębiorcy transportowi, mówiąc kolokwialnie, opanowali szacunkowo i według danych statystycznych od 25 do 30% rynku unijnych przewozów towarowych. Są potentatem. Po to te przepisy były ustanowione, żeby pakiet mobilności wypchnął nas z tego rynku i takie były założenia projektodawców tak zwanych dużych państw starej Unii. Wypchnięcie polskich przewoźników z rynku unijnego w wyniku pakietu mobilności na pewno zaskutkuje załamaniem operacji transportowych, logistycznych, ponieważ nie uda się odbudować z dnia na dzień potencjału niemieckiego czy francuskiego przewozowego. Na poziomie Unii Europejskiej w tej chwili rozważa się wprowadzenie płacy minimalnej, która dotyczyłaby
wszystkich członków Unii Europejskiej. Z drugiej strony coraz częściej mówi się o tym, aby płaca minimalna była jak najbardziej lokalna, dlatego że płaca minimalna na poziomie krajowym albo ponadkrajowym oczywiście nie będzie ujmowała dobrze warunków gospodarczych, które są chociażby na poziomie naszych województw czy nawet powiatów. Co więc stałoby się z naszymi wynagrodzeniami, gdyby zniesiono przepisy o płacy minimalnej? Prawdopodobnie niewiele, gdyby zrobiono to w czasie dobrej koniunktury. W czasie gorszej koniunktury brak przepisów o płacy minimalnej mógłby umożliwić rynkom lepsze i automatyczne dostosowanie do warunków. Czy oznaczałoby to obniżki nawet najniższych pensji? Być może, ale pandemia pokazuje, że żadna ustawa nie gwarantuje zatrudnienia i płacy, jeśli firma upadnie. Jako że płaca minimalna szkodzi tylko niewielkiej grupie osób i trudno zauważyć jej wpływ na ogólny poziom bezrobocia, to większość wyborców po prostu ignoruje jej negatywne efekty. Istnieją kraje, w których nie ma przepisów o płacy minimalnej. To Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia i Szwajcaria. Kraje bardzo bogate. Pensje regulowane są tam w drodze negocjacji ze związkami zawodowymi, kompetentnymi związkami zawodowymi. Pamiętajmy też, że brak regulacji pensji minimalnej dopuszcza do rynku pracy większą liczbę obecnie wykluczonych z niego osób. Gdyby choć część zaczęła pracować, wzbogacilibyśmy się wszyscy.